Cześć! Cześć. Witam po raz kolejny na kanale Minks on Beats. Dzisiaj zapraszam na pierwszą część cyklu update'ów z budowy. Jak można się domyślić, zaczynam nowy projekt i będzie to coś mniej więcej takiego, jak możecie zobaczyć tutaj. Czyli świątynia. Z angielska temple. Temple. Świątynia w dżungli dokładnie. Zrobiłem takie graficzki, żeby lepiej sobie wyobrazić całość, ale i przede wszystkim wczuć się w klimat, bo klimat jest tu dla mnie prawie najważniejszy. Zresztą staram się, żeby tak było w każdej mojej budowli. To, co chcę osiągnąć, to po pierwsze efekt artefaktu przeszłości, śladu czasu jakiejś dawnej cywilizacji. W tym przypadku niektórzy mogli zauważyć ewidentne nawiązanie do kultury Majów, ale budowla raczej nie będzie się do nich odnosić, a to dlatego, że zamysłem jest raczej coś, co mógłby odnaleźć Indiana Jones, a nie aktywna świątynia w mieście będącym centrum jakiejś cywilizacji. Czyli historycznie rzecz ujmując, za czas akcji można przyjąć czasy obejmujące, dajmy na to, ostatnie 300 lat. Po drugie, zależy mi na oddaniu charakteru dżungli, czyli miejsca panowania zarówno niczym nieograniczonej natury, pełnej rajskiego życia, jak i mroku i strachu, bo w końcu nie jest to środowisko zbyt przyjazne niedoświadczonemu człowiekowi. Tradycyjnie plan nie powala swoją dokładnością, ale coś tam nabazgrałem, by móc przynajmniej udawać, że jakiś projekt wrażeniowy powstał. Tutaj na przykład na tym ultra profesjonalnym rzucie widać kształt, do jakiego mniej więcej będzie dążyć podstawa pod całą budowlę. Ale to się jeszcze może wielokrotnie zmienić, jak to zwykle bywa. Dobra, nie przedłużając dalej, przejdźmy do tego, co już zbudowałem. Jak widzicie, zacząłem dosyć niestandardowo, bo od samego szczytu, czyli teoretycznie od końca. Plus chciałem mieć pewność co do ostatecznej skali całej piramidy, żeby wszystko nie wyszło albo za duże, albo za małe. No w ten sposób jest po prostu łatwiej. No i co? Jest to taki domek z czymś w rodzaju gzymsów na górze i wejściami z każdej strony. Tutaj warto zauważyć, że wejścia różnią się między sobą i występują dwa typy. Węższe i z takim brązowym obramowaniem oraz szersze, ale z kolumną po środku. Jest to oczywiście luźno zainspirowane pierwowzorem. Ponieważ jest to naturalnie najważniejsza część całej świątyni, to wrzuciłem tu jak najwięcej złotych groszków, zdobiących domek ku chwale jakiegoś bóstwa. Z kolei sposób wykonania tego brązowego obramowania to bardzo prosta i fajna technika, wykorzystująca brakety i te takie zaokrąglone elementy, żeby zrobić łagodne rogi. Tak się to prezentuje od spodu. Wrzuciłem jeszcze jakieś 4 losowe filary, żeby tymczasowo zapełnić przestrzeń. To się może jeszcze zmienić. Zatem tak wygląda postęp na dzień dzisiejszy. A raczej na 2 tygodnie temu, bo dopiero teraz to montuję. Jeśli chodzi o dobór kolorów, to bazą pod piramidę jest oczywiście tan z jakimiś nugatowymi i darktanowymi akcentami dla urozmaicenia. Myślę, że spory wpływ na taką decyzję mogła mieć baza rebeliantów na Yavin, jedno z moich głównych źródeł inspiracji, jakby nie było. Natomiast detale póki co są w reddish brown i tutaj mam problem. Może wy jako moi wspaniali widzowie mi pomożecie. Mianowicie nie jestem przekonany co do tak ciemnego i ściśle związanego z drewnem koloru. Zastanawiam się więc, czy ostatecznie nie zastąpić wszystkich detali, takich jak zwieńczenie tego domku, kolorem nugatowym. Możecie podzielić się swoimi fachowymi opiniami. Reddish brown czy nugat, proszę Państwa. Zapraszam do dyskusji. Na koniec trochę techniczna część, czyli o parametrach piramidy. Tych planowanych na dzień dzisiejszy. To, co tutaj trzymam, to fragment wizualnej reprezentacji tego, jak będzie wyglądać przekrój naszej budowli. Akurat ten fragmencik to część najwyższej platformy, przy czym kolor niebieski będzie mierzył całą wysokość w linii pionowej. Jak wiecie, piramida składa się właściwie z wielkich stopni idących w górę.
Jednakże bardziej uważny obserwator zauważy, że są one zakrzywione, co zamierzam oddać mniej więcej w taki sposób. Nie wiem jeszcze jakiej techniki użyję, ale na pewno stopnie będą miały wysokość około 3 studów, plus platforma. Będzie to mniej więcej tak wyglądać. Także w dużym uproszczeniu, dodając kolejne stopnie, dotrzemy do takiego obrysu. Jak widzicie, planowanych stopni jest 7. Możliwe, że dodam jeszcze 8. Zobaczymy, jak to wyjdzie proporcjonalnie. Oczywiście po każdej z 4 stron będą też schody, te prawdziwe, dostosowane do figurek. Dodając jeszcze linię podstawy, wychodzi taki właśnie przekrój. Drugą połowę możecie sobie wyobrazić. Mam nadzieję, że nie jestem jedyną osobą, dla której to wygląda jak coś jasnego i sensownego. Także to by było na tyle w dzisiejszym update'cie. Prace będą trwać powoli, gdyż studia, ale raz w miesiącu postaram się coś wrzucić. Także pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i oczywiście kciuku w górze. Pozdrawiam. Cześć!